Cześć! To urządzenie ma zaledwie kilkanaście centymetrów wielkości, a potrafi przepompować wodę nawet do 10 metrów i co ważne, jest praktycznie niesłyszalne. Opowiem Wam dzisiaj trochę o pompce producenta Whirlpool model P22i. Zapraszam! Na wstępie powiedzmy sobie może dwa słowa, po co w ogóle jest pompka skroplin do klimatyzatorów. Jak wiecie, klimatyzator, jeżeli działa w funkcji chłodzenia, w jednostce wewnętrznej wykrapla się para z powietrza, są to tak zwane skropliny. I co musimy z nimi zrobić? Musimy je odprowadzić. W jaki sposób? Oczywiście najlepsze rozwiązanie to odprowadzenie grawitacyjne, czyli po prostu układ odprowadzenia skroplin jest coraz niżej i woda płynie nam samoczynnie do kanalizacji czy gdzieś na zewnątrz. Tutaj już w zależności od montażu to jest zdecydowanie najlepsze rozwiązanie. Tutaj nie ma nawet dyskusji, wtedy nie ma nam się co zepsuć. Skropliny, czy mniejsza ich ilość, czy większa, w zależności od wilgoci w pomieszczeniu, nie ma to znaczenia. Grawitacyjne odprowadzenie jest najlepsze. Ale co w przypadku, jeżeli nie mamy takiej możliwości, czyli musimy te skropliny gdzieś poprowadzić pod daszem, musimy je gdzieś wznieść do góry, wtedy niezbędna jest pompka skroplin. Pompka skroplin producenta Whirlpool, co ją wyróżnia? Jest bardzo kompaktowa, ale co ważniejsze, jest zintegrowana, czyli nie mamy osobnego zbiornika. Kiedyś bardzo popularne były pompki, które miały osobno zbiorniczek i osobno pompkę. Tutaj mamy to w jednym, czyli ten montaż jest zdecydowanie łatwiejszy. Co mamy w takim zestawie? Zrobimy sobie mały unboxing. Pompka i taka rurka. Do czego ona jest? Rurka jest po to, aby grawitacyjnie skropliny wpłynęły do tej pompki. Dlatego pompkę montujemy wewnątrz klimatyzatora, czyli tam, gdzie wcześniej montowaliśmy sam zbiornik, tutaj musimy umieścić całą pompkę. Jest ona bardzo smukła, dlatego nie powinniście mieć z tym większego problemu. I oczywiście mamy wejście do pompki, podłączamy tutaj ten nasz wężyk, który jest w zestawie i w zależności jak daleko brakuje nam do tacy, drugą stronę podpinamy bezpośrednio. I tutaj teraz dość ważna informacja. Mamy zbiornik w tym miejscu, ale dodatkowo tym odcinkiem również robimy sobie zbiornik. Czyli w momencie, czym to będzie dłuższe, tym ta pompka będzie nam się rzadziej włączała. Jeżeli to zrobimy bardzo małe, a tych skroplin będzie sporo, to wtedy będą bardzo częste interwały, czyli często będzie się pompka włączała i wyłączała. Dlatego najoptymalniejszym rozwiązaniem jest ten odcinek poziomy wydłużyć jak najdłużej, ale oczywiście nie jest to konieczne. Jeżeli będzie krótszy, również ta pompka będzie działała. Co mamy dalej w naszym pojemniku? Mamy opaski zaciskowe, żeby pompkę gdzieś przymocować. Mamy rzep, możemy sobie przy pomocy rzepu samoklejącego ją gdzieś przyczepić w klimatyzatorze. I jeszcze jedna ważna rzecz, czyli tak zwany antysyfon. Jest to po to, że w momencie, jeżeli te skropliny będziemy tłoczyć bardzo wysoko, a później będziemy mieli spadek, to ten antysyfon pobierze sobie powietrze. Unikniemy wtedy siorbania. Także jest on wtedy niezbędny do zamontowania. I mamy oczywiście instrukcję, gdzie pokazane jest, w jaki sposób pompkę prawidłowo zamontować. Jak widzicie, jest to kompletny zestaw, niczego więcej nie potrzeba, jedynie prawidłowego podłączenia. A w jaki sposób działa, pokażę Wam na tym stędzie. Mamy ją tutaj podłączoną, mamy wlaną wodę i zaraz zobaczycie, w jaki sposób pompka się włącza i jak pracuje. I jak widzicie, pompka jest w tym miejscu. Jeszcze Wam pokażę jedno. Wrócimy się trochę do tyłu, dlatego że ważne przy pompkach jest utrzymanie jej czystości. W tym przypadku ten zintegrowany zbiornik i czujnik, który jest w środku, bardzo łatwo można się do środka dostać. Mamy tutaj taką siatkę i należy pilnować, żeby ta pompka nam nie pociągnęła ewentualnie jakiegoś brudu. Także bardzo łatwo ją rozłożyć. Jest dzięki temu prosta w konserwacji. Jak widzicie, włożenie zbiornika również nie sprawia żadnego kłopotu. I przejdźmy do naszego stędu. Mamy tutaj podłączoną pompkę
Pompka podłączona jest oczywiście do zasilania. Jeszcze jedna ważna sprawa, mamy 4 przewody, brązowy i niebieski, czyli mamy fazę i 0 i mamy 2 czarne przewody, to jest alarm. Jeżeli nie wiecie, jak go podłączyć, to odsyłam do mojego wcześniejszego materiału. Nagrałem kiedyś właśnie instruktaż, jak podłączyć pompkę Skroplin wraz z jej alarmem do klimatyzatora. Także nie będę tego teraz tłumaczył, zapraszam do tamtego materiału. Oczywiście warto to zrobić, chociaż nie jest to konieczne. Jak widzimy, tutaj mamy imitację naszej tacy Skroplin. Z tacy Skroplin grawitacyjnie te skropliny muszą wpłynąć do pompki i następnie pompka może nam je pompować nawet do 10 metrów wzwyż. Tutaj mamy ten nasz zaworek antysyfonowy zamontowany. I jeszcze jedna ważna rzecz, odpowietrznik do pompki. Jak widzimy, mamy go tutaj trochę przedłużonego. Ten odpowietrznik powinien sięgać co najmniej do lustra wody. Żebyście byli pewni, że ta woda się nim nie wyleje, warto, żeby on sięgał co najmniej do lustra wody. Jak widzimy, my tu pompkę mamy niżej niż byłoby to w klimatyzatorze. W klimatyzatorze ta różnica wysokości będzie zdecydowanie mniejsza, dlatego tutaj dla bezpieczeństwa przedłużyliśmy sobie go ponad lustro wody. Tu nam to nie przeszkadza. Oczywiście nie musi on sięgać z powrotem do tacy Skroplin, dlatego że jeżeli jest ponad lustro wody, tutaj nie ma żadnego ryzyka, że ta woda się tędy przeleje. Jeżeli byłby na tej wysokości, przy pracy pompki na 100% mogłaby ta woda się tędy przelać. Tak więc wszystko już wiemy. Pompka jest podłączona do zasilania. Wymusimy w takim razie przepływ Skroplin. Otworzymy sobie ten zawór, ale też nie do końca, tylko w kilku procentach. Nie wiem, czy to słyszycie, pompka jest naprawdę bardzo cicha. Producent tutaj podaje wartość 16 dB dla tej pompki. Jest to naprawdę bardzo dobry wynik. Ona się na chwilę włączyła. W tym momencie znowu się włączyła. Ta woda tutaj spływa regularnie. Jak odkręcimy zawór mocniej, słyszycie, pompka teraz pracuje głośniej, ma trochę więcej tej wody do przepompowania. Dlaczego jest tak cicha? To jest tutaj bardzo ważne. Dlatego, że pompki, które ten zbiornik posiadają osobno, to co wspominałem na początku, można montować, nawet nie można, ale trzeba wtedy montować poza klimatyzacją. Czyli załóżmy, sam zbiornik montujemy w klimatyzacji, to jest niezbędne, bo do zbiorników musi woda dopłynąć grawitacyjnie, natomiast pompkę gdzieś na poddaszu. Czyli załóżmy do 2 czy nawet do 3 metrów od tego zbiornika. I może być taka sytuacja, że w ogóle wtedy jej nie słyszymy, dlatego że jest gdzieś schowana, wyciszona. W tym przypadku ta pompka jest w klimatyzatorze, dlatego nie może być za głośna, ponieważ będzie nam wpływała na codzienny komfort. Siedząc niedaleko tego klimatyzatora, możemy ją bardziej słyszeć niż wentylator i tak ten klimatyzator będziemy w jakimś stopniu słyszeć. Dlatego właśnie mocne wyciszenie tej pompki wpływa na to, że kompletnie nam ona nie przeszkadza. Dzięki temu, że jest zintegrowana, dla instalatora jest to też łatwiejszy montaż. Nie ma dodatkowych połączeń ze zbiornikiem. Kolejny raz się pompka włącza, przepompowywuje. Zobaczcie, teraz mamy tylko trochę otwarty zawór. Wspomniałem tutaj o dużej ilości, o dużej ilości, którą może przepompować. Nie bez przyczyny jest to model P22, dlatego że może przepompować 22 litry wody na godzinę. Zobaczcie, otworzymy teraz cały ten zawór. Słyszycie? Automatycznie pompka jest głośniejsza, ona teraz wchodzi w maksymalne obroty i również bez problemu taką ilość nam przepompowywuje. Ważna sprawa, otwarłem teraz całkowicie zawór. Zobaczcie, co tutaj się stało z odpowietrznikiem. Woda wyszła właśnie prawie do poziomu naszych skroplin. To, o czym wspomniałem wcześniej. Dlatego bardzo ważne jest, że jeżeli to lustro wody będzie taki klimatyzator, że to lustro wody będzie zdecydowanie wyżej, albo zamontujecie gdzieś pompkę pod klimatyzatorem, bo też jest taka możliwość, to musicie pamiętać, żeby odpowietrznik przedłużyć co najmniej do lustra wody. Ta woda już tutaj nie ma prawa się wyżej podnieść, ale do lustra wody jak najbardziej.
I widzicie, mamy całkowicie otwarty zawór. Tutaj naprawdę tej wody płynie sporo, zresztą widać, ile jest przepompowywane. Dlatego ta wydajność starczy praktycznie do każdego klimatyzatora ściennego. Myślę, że nawet najmocniejsze modele pompka nie będzie miała problemu, żeby całą tą wodę przepompować. W porządku, pozwolę sobie już zawór zakręcić. Zawór został zakręcony, pompka przepompuje resztę wody, która znajduje się i w zbiorniku, i właśnie tutaj w tym odcinku już się wyłączyła. Jeżeli chodzi o jej wytrzymałość, tym standem byliśmy na targach w tym roku. Pracował u nas od otwarcia do zamknięcia, cały czas na maksymalnie otwartym przepływie. Jak widzicie, pompka działa dalej i myślę, że jeszcze długo nic jej nie będzie. Także bezawaryjność również jest tu bardzo ważną sprawą. I dodam, że jeżeli chodzi o gwarancję, producent daje tutaj 24 miesiące gwarancji. To też jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli producent decyduje się na wydłużenie gwarancji, czyli w tym przypadku z standardowych 12 miesięcy do 24, oznacza to, że jest pewny swego produktu. Także to też weźcie pod uwagę przy zakupie pompki, że wydłużona gwarancja na takie urządzenie może świadczyć o tym, że producent jest jej pewny, nie boi się dawać tej gwarancji, wie, że nie poniesie dodatkowych kosztów, a ją sprawdzoną i gwarantuje, że będzie działała w odpowiedni sposób. Podsumowując, pamiętajcie o najważniejszych rzeczach, jeżeli chodzi o montaż. Skropliny do zbiornika muszą dopłynąć grawitacyjnie. Wysokość podnoszenia nie może być większa niż maksymalna podawana przez producenta. W tym przypadku jest to 10 metrów do góry. Pamiętajcie o zaworku do syfonowania, no i oczywiście o prawidłowym podłączeniu. Pamiętajcie więc na koniec, że możecie mieć najlepszą klimatyzację, ale jeżeli nie będziecie mieli prawidłowo odprowadzonych skroplin, to niestety nie będziecie zadowoleni. Zapraszam do naszego sklepu coolmarket.pl. Pozdrawiam!